Forerunner 970 to kolejna odsłona zegarka z tej kultowej już serii. Czy wiecie, ile ta seria miała odsłon od 2003 roku, kiedy zadebiutował pierwszy Forerunner? 48 modeli, licząc wszystkie warianty, jakie pojawiły się przez 22 lata. Zrobiliśmy test porównawczy modułu GPS w wybranych 7 modelach Forerunnerów. Zobaczcie, jak dokładne są dzisiaj w porównaniu z najnowszą odsłoną tej linii. Zapraszamy na test retro Forerunnerów. Przed Wami tradycja i nowoczesność w technologii sportowych sprzętów pomiarowych. Chodźcie z nami w podróż do przeszłości. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Zegarek do testów otrzymaliśmy od Sportivo.pl, autoryzowanego partnera i oficjalnego dystrybutora marki Garmin w Polsce. Mamy dla Was specjalny rabat od Sportivo. Szczegóły znajdziecie w komentarzu pod filmem. Forerunner jest najbardziej pojemną linią zegarków. Zawierał w sobie zegarki zróżnicowane pod względem funkcji. Były bardzo podstawowe, średnie i super zaawansowane. Ich spoiwem było bieganie, bo seria ta powstała dla biegaczy. Na przestrzeni tych lat rozwijała się mocno technologia, a wraz z nią Forerunnery, które pęczniały w funkcje i czujniki. Pierwszy z nich, Forerunner 101, zadebiutował w marcu 2003 roku. To było pokaźnych rozmiarów urządzenie, które nie wyglądało jak zegarek. Był duży, zasilany 2 bateriami AAA, nie miał łączności, co powodowało, że zapisany trening był tylko w zegarku. Ale miał już moduł GPS. Mierzył też prędkość, dystans, okrążenia i spalone kalorie. Miał też możliwość przechowywania treningów z 2 ostatnich lat. W tamtych czasach to było dużo. Mógł zastąpić lub istotnie wesprzeć notowanie treningów w zeszytach, co było wtedy popularną praktyką. W naszym teście Forerunner 101 wystąpił symbolicznie, bo nie mogliśmy zrzucić śladu z biegu, żeby go porównać. Tutaj porównamy tylko te parametry, które możemy odczytać z zegarka. Ale zanim to kilka słów o teście, jaki zrobiliśmy. Był prosty. Wybraliśmy się ze wszystkimi zegarkami na bieg po jednej z naszych tras testowych. Trasie, która biegnie przez niską zabudowę, gęsty las czy wąskie przesmyki pomiędzy wysokimi blokami. Starannie wyrysowaliśmy na mapie ślad, po którym biegliśmy. Następnie ślady z każdego zegarka porównaliśmy do śladu faktycznego na 240 punktach na trasie. Odległości w metrach pomiędzy tymi punktami tworzą uśredniony wynik dla każdego zegarka. Nasza trasa testowa miała równe 7 km. Wracając do Forerunnera 101, to dystans, jaki pokazał, to 6,98 km. Tylko 20 metrów poniżej dystansu faktycznego. Jednak tutaj niewiele więcej możemy powiedzieć, bo pliku z biegu nie da się wydobyć z zegarka, więc przejdźmy do kolejnych modeli. Przeskakujemy o 3 lata do przodu, do stycznia 2006 roku, kiedy to zadebiutował Forerunner 305. Miał on wygląd, który w najbardziej zaawansowanych modelach Forerunnera zadomowił się aż do 2014 roku. Ten wygląd przez te lata stał się niemal synonimem zegarka sportowego. Jego wielkość i kształt od razu rzucały się w oczy i każdy wiedział, że to Garmin. Zegarki te miały aż 7 przycisków i trzeba było się przyzwyczaić do ich obsługi. Kształt tego zegarka miał jeszcze jedną zaletę. Zachodził on na bok nadgarstka, a w tej części była zawinięta antena GPS, co ułatwiało działanie modułu, bo podczas biegu była ona skierowana ku niebu. Poprawiało to zasięg pod drzewami i pomiędzy wysokimi budynkami. Ten zegarek był już dosyć bogaty w funkcje w porównaniu do swoich poprzedników. Obsługiwał bezprzewodowy czujnik tętna czy czujnik dystansu na bucie do jego pomiaru w pomieszczeniu. Obsługiwał kursy i miał funkcję multisport, czyli rejestrowania w jednej aktywności kilku dyscyplin. Miał też możliwość zapisywania danych w aplikacji Garmin Training Center, poprzednika Garmin Connect. No to popatrzmy, jak wypadł w naszym teście. Tutaj już możemy porównać ślad. Początkowo biegnie z drobnymi odchyleniami. Pierwsze zakręty pokonuje bardzo blisko śladu faktycznego. W lesie ślad idzie nieco z boku, czasami odbiega nawet na 12 metrów. Pod wiaduktem jest standardowe dla starszych czujników tętna chwilowe zgubienie śladu, ale szybko wraca. W wysokiej, miejskiej zabudowie jest już gorzej. Zakręty są ścinane, a w wąskim przesmyku między blokami ślad ucieka nawet na 17 metrów. Na następnej ulicy faluje równie mocno. Te falowania śladu są przez dłuższy odcinek. Finalna średnia odległość od śladu faktycznego na całej trasie to 4,2 metra. Sprawdźmy, jak będzie w 2009 roku. 3 lata po modelu 305, w kwietniu 2009 roku na rynek wychodzi model 310 XT. Zegarek już nie tylko dla biegaczy. To pierwszy Forerunner z poziomem wodoodporności umożliwiającym pływanie. To także udoskonalony czujnik GPS z funkcją wstępnego ustalenia pozycji hotfix, która ma poprawić działanie nawet w osłoniętych miejscach. W tym zegarku funkcja multisport została udoskonalona. Pojawiła się możliwość liczenia czasu zmiany w triatlonie. Tutaj też pojawiła się możliwość połączenia zegarka z dodatkowymi akcesoriami rowerowymi, takimi jak czujnik prędkości, kadencji czy mocy.
310 XT już mogliśmy też przesyłać trening bezprzewodowo do Garmin Connect za pomocą modułu ANT+. Pora na wynik. Początek z lekkim przesunięciem dochodzącym do 5 metrów. Na zakrętach i w lesie to przesunięcie się utrzymuje, momentami wzrastając do 10 metrów. Po wyjściu z lasu sygnał się stabilizuje i jest blisko faktycznego. Pod wiaduktem odskakuje podobnie jak poprzednik. W wysokiej zabudowie na początku jest bardziej stabilny, między blokami jednak odskakuje na ponad 12 metrów i dalej nawet na 17. Później już jest lepiej z incydentalnymi drobnymi odchyleniami. Finalna średnia odległość na całej trasie to 3,3 metra od śladu faktycznego, więc lepiej niż model 303. To idźmy dalej. Teraz dwóch przedstawicieli z 2011 roku. Pierwszy, który zadebiutował w kwietniu, to okrągły model z dotykowym ekranem, Forerunner 610. To pierwszy zegarek sportowy z dotykowym ekranem. To nie był dotyk, jaki znamy dzisiaj, to był rezystancyjny ekran. Nie tak czuły jak te dzisiejsze, ale możliwy do obsługi nawet w rękawiczkach. Dotykowy był ekran i dwa przyciski wokół niego. To był też pierwszy zegarek z funkcją Training Effect w firmie First Beat, która mierzyła wpływ ćwiczeń na sprawność aerobową. To pierwsze próby Garmina analiz treningów i ich wpływu na naszą kondycję. Niestety w naszym teście modelowi 610 nie poszło najlepiej. Od początku miał problem, najdłużej łapał sygnał GPS, ślad jest mocno przesunięty, po drodze GPS gubił sygnał kilka razy, co widać na mapie, a w środku trasy całkowicie stracił sygnał i już go nie odzyskał do końca biegu. Ewidentnie coś tutaj nie wyszło. Średnie odchylenie na zmierzonym fragmencie to aż 28,7 metra. Przejdźmy więc do kolejnego zegarka. Flagowcem w 2011 roku był Forerunner 910 XT, konstrukcyjnie kontynuujący stylistykę swojego poprzednika. Sprzętowo sporo się zmieniło. Nowy moduł GPS, dodany barometr wysokościowy oraz żyroskop, który umożliwił rozpoznawanie stylów pływackich oraz pomiar dystansu na basenie przez zliczanie pokonywanych długości. No to zobaczmy, jak wypadł w naszym teście. Na pierwszy rzut oka ślad wygląda bardzo dobrze. Wchodząc w szczegóły, widać w niektórych miejscach dochodzące do 6 metrów odchylenia śladu na prostej. Są też ścięcia zakrętów. W bardziej zadrzewionym fragmencie ślad odchodzi momentami nawet na 10 metrów od śladu rzeczywistego. Pod wiaduktem charakterystyczne chwilowe zagubienie, a w gęstszej zabudowie pomijając kilka chwilowych odskoków na ponad 10 metrów, to jest całkiem przyzwoicie. Ewidentnie ten ślad jest mniej chaotyczny jak w poprzednich modelach. Finalna średnia odległość na całej trasie to 3,7 metra. Podobnie do swojego poprzednika modelu 310 XT. Teraz pora na ostatniego kwadraciaka w naszym zestawieniu, ale też w ogóle to ostatni taki kształt zegarka w najwyższych modelach linii Forerunner. Ta odsłona już z kolorowym wyświetlaczem. Forerunner 920 XT, bo o nim mowa, zadebiutował w październiku 2014 roku. Model ten dostał kolejne wskaźniki treningowe, pomiar dynamiki biegu, pułap tlenowy, asystent odpoczynku czy funkcję powiadomień z telefonu. Miał też możliwość bezprzewodowego przesyłania treningów za pomocą Wi-Fi czy instalowania aplikacji ze sklepu Connect IQ. Czujnik GPS został wzbogacony o możliwość obsługi systemu GLONASS. To był ostatni flagowy Forerunner bez wbudowanego czujnika tętna. A jak wypadł w teście? Ślad jest już spokojniejszy i wygładzony, ale co może dziwić, widać tutaj od samego początku znaczne przesunięcie względem śladu faktycznego. Przesunięcie waha się między 6 a nawet 12 metrów. Zakręty nie są ścinane, ale idą szerszym łukiem. W lesie poza jednym zakrętem ślad idzie zgodnie z faktycznym. Pod wiaduktem też spokojniej niż w poprzednich śladach. W wysokiej zabudowie ślad idzie konsekwentnie nieco przesunięty, czasami o 6, a nawet 8 metrów. Końcówka trasy już lepiej, ale lekkie przesunięcie też się pojawia. To powoduje, że ostatecznie średnia odległość na całej trasie to 4,9 metra, więc gorzej niż poprzednicy. No i pora na naszego ostatniego przedstawiciela retro świata linii Forerunner. Dla odmiany to jego podstawowy model z 2015 roku, Forerunner 230. Ten zegarek miał kolejne funkcje rozszerzające jego możliwości. Podpowiedzi audio, możliwość pobierania na zegarek planów treningowych z serwisu Connect, no i okrągła tarcza, która od tej pory już zadomowiła się na dobre w Forerunnerach. Po nim jeszcze tylko kilka podstawowych Forerunnerów, model 30 czy 35 były kwadratowe, reszta aż do dzisiaj ma okrągłą tarczę, która upodobniła ten zegarek do innych zegarków. Forerunner stracił na razie bezpowrotnie swój kanciasty kształt. A jak z pomiarem GPS? Początek bardzo ładny, pierwsze zakręty również prawidłowo. W lesie już trochę ściął zakręt i dalej miał kilkumetrowe odchylenie. Na kolejnym odcinku wydawałoby się łatwiejszym, widać około 10-metrowe przesunięcie śladu. Pod wiaduktem całkiem dobrze.
Wysoka zabudowa również z przesunięciem, miejscami całkiem dużym, bo przekraczającym 15 metrów. Końcówka już lepiej, ale wcześniejsze nieprawidłowości złożyły się na nie najlepszy wynik, bo średnia odległość na całej trasie to aż 6,1 metra. No i mamy wszystkie staruszki biorące udział w naszym teście. Popatrzcie zbiorczo jak wypadły. A jak wypadły na tle najmłodszego z przedstawicieli tej linii? Forerunner 970 to prawdziwy kombajn sportowy. Jego szczegółową recenzję możecie zobaczyć na naszym kanale. Jego ślad wygląda naprawdę dobrze. W niskiej zabudowie niemal idealnie. Zakręty również są odzorowane prawidłowo. W lesie widać lekkie przesunięcia, ale nie przekraczają one 3 metrów. Dalej na prostej jest jeden fragment, gdzie ślad odskakuje na 8 metrów, ale szybko się poprawia. Pod wiaduktem idealnie. Wysoka zabudowa również nawet w najtrudniejszych fragmentach bardzo dobrze. Ślad idzie jak po sznurku, co pokazuje średnia odległość na całej trasie wynosząca 2,1 metra. Widać siłę wielu systemów GNS oraz podwójnej częstotliwości. Co do dystansu, to w większości było bardzo dobrze, ale jak widzimy na analizowanych śladach, to patrząc na modele retro wygląda na to, że te, które konstrukcyjnie miały antenę na boku nadgarstka, wypadły najlepiej. To widać był dobry i przemyślany ruch Garmina. Nasza analiza pokazuje, że niektóre z tych zegarków mogłyby być wykorzystywane dzisiaj. Oczywiście im lepszy GPS, tym lepsza kontrola tempa i tutaj starsze zegarki nie radziły sobie dobrze. Chwilowe tempo potrafiło pokazywać głupoty. Dopiero pojawienie się podwójnej częstotliwości spowodowało, że kontrolowanie tego parametru na bieżąco ma sens. Linia Forerunner przez te wszystkie lata stała się synonimem zegarka sportowego. To, jak przyzwoicie radzą sobie dzisiaj niektóre modele retro, pokazuje, jak solidny to był sprzęt. Nie podlega wątpliwości, że technologia mocno się rozwinęła. Te urządzenia kiedyś służyły tylko jednemu – rejestracji treningu. Nawet funkcja pokazywania bieżącej godziny nie była do pewnego momentu potrzebna, bo te zegarki miały być zakładane tylko na trening. Teraz monitorują różne parametry przez całą dobę. Dostarczają wskazówek i informacji, które mogą pomóc nam w dbaniu o zdrowie. Możemy bardziej świadomie trenować, a przez to unikać kontuzji i dłużej cieszyć się sprawnością. Oczywiście ten sprzęt nie jest do tego niezbędny. Bez niego dalej da się biegać i być aktywnym, choć dla niektórych może się to wydawać niemożliwe. Podzielcie się w komentarzach swoimi historiami związanymi z linią Forerunner. Jaki model był waszym pierwszym i jak go wspominacie. Dajcie znać też, jeśli chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach, jak zegarki retro innych producentów radzą sobie dzisiaj.